Witam serdecznie, Aleksander Wojtysiak, Między Światami, życie w Norwegii, niedziela, ostatnie podrygi ciepła, Furufiel, znalezione przy pomocy sztucznej inteligencji, gdzie można się wybrać na jakiś spacer z psem. Idziemy z Ernestin na hiking dzisiaj, a po drodze sobie troszeczkę pogadamy. Trasa ma około 4 km łącznie, czyli 2 w górę, 2 w dół, z tego co kojarzę. Idziemy. Nie nagrywałem. Zaczął się sezon polowania i że polowania w winie, no to jest duża tradycja i duża część kultury tutaj lokalnej. No i żeby jakoś koegzystować z tymi z myśliwymi, także Ulf na smyczy, żeby go z lisem nie pomylili, chociaż tutaj wszyscy są nastawieni raczej na łosie, na dużą zwierzynę. Jest sezon polowania na łosia, słychać, że strzelają, słychać, że łosie płaczą. Ostatnie podrygi, jak już zostanie strzał, to potem trzeba go po prostu udobić, żeby już się więcej nie męczył. No i dużo samochodów. Dzieci Asbjorna, synowie Asbjorna też widziałem dzisiaj Turwila z bronią. Brał czterokołowiec Asbjorna. Asbjorn mówi, że w nocy już był w górach i że chyba teraz pojechał, już tylko przyjechał pokłada, żeby zebrać po prostu urobek, mięso. W międzyczasie, bo ten film będzie poza kolejnością, no jak zwykle dużo pracowałem. Były takie dni, że w 3 dni jeden projekt gdzieś na dalekim wyjeździe, 2,5 godziny jazdy. No i w 3 dni na przykład 46 godzin pracy w sumie. O, będziemy się przebijać. Opa! I nie miałem czasu na edycję i tak dalej, no ale postaram się to nadrobić, jak będę miał trochę więcej czasu, a że robi się coraz chłodniej, to wydaje się, że czasu będzie więcej. Wi-Fi come. We don't have lights, so we need to come back before the sundown. Nie mamy lampek, nie mamy napoi, trasa nie jest długa, nie tutaj po prostu na spacer z psem. A wracając do tematu, musiałem sprawdzić ustawienia w GoPro. A wracając do tematu, to poza kadrem kamery, poza sceną dzieje się bardzo dużo różnych rzeczy. O niektórych rzeczach pogadamy sobie w innym terminie, bo nie lubimy o niektórych rzeczach rozmawiać z żoną. Mówi, że o pewnych planach się nie rozmawia, bo ludzie nieżyczliwi, zawistni wiedzą, że masz jakieś plany i będą po prostu ci źle życzyć. Także niektóre plany niech się same dzieją, a jak już się coś zadzieje, to wtedy będzie można o tym porozmawiać. Albo się trochę bardziej rozbuja i rozwinie. W międzyczasie samemu, jak wiecie, najpierw wymieniłem Ernestin piasty w samochodzie z tyłu i łożyska, bo łożysko jest z piastą w Golfie, żeby nie buczała któraś strona, ale powiedziałem, że tanie to jest, wymienimy obie, mamy to z głowy. Wymieniłem olej w samochodzie Ernestin, filtr oleju, wymieniłem jej wszystkie żarówki na nielegalne, wiecie jak jest, bo na pewno nie mają homologacji. Zamówiłem z Chin LEDowe żarówki, no ale tutaj gdzie jesteśmy to nie jest miasto, nie ma dużo ludzi, a najważniejszy dla mnie jest komfort i bezpieczeństwo jazdy dla Ernestin, więc wymieniłem żarówki na LEDowe. Dają piękne białe światło, naprawdę różnica jest ogromna, nawet na światłach krótkich jest tak przyjemnie jechać tym samochodem. Najlepszy samochód do jazdy w nocy jaki kiedykolwiek miałem. Kupiliśmy jeszcze tą litwę LEDową w Julii, zamontowaliśmy, jak nią się odpali, podłączona na krótko z pomocą Max mi pomógł to podłączyć, że jak tylko się zapala światła długie, dźwignią do
manetką, dźwignią do zapalenia świateł długich, to od razu zapala się też listwa LEDowa. No i w nocy Restin ma, nie wiem, myślę, że co najmniej 800 metrów widoczności w tym samochodzie. A o pewnych rzeczach też porozmawiamy potem odnośnie samochodu. Także trochę w samochodzie coś porobiłem. Dużo pracowałem. Zacząłem regularnie trenować w domu przed pracą. Czuję się ostatnio... Czuję się ostatnio jak młody Bóg. Chodzę do pracy na 8, wstaję o 6 albo przed 6. Jak Ernest nie chodzi do pracy na 8, to wstaję o 6. Śniadanko, trening, do pracy po treningu. Także szykuję się już powoli na plażę. A to będzie niebawem. Jeszcze nie mamy kupionego biletu, ale będziemy lecieć na początku grudnia. Czekamy na kartę kredytową. Wszystkie kredyty, wszystkie karty kredytowe. Wszystkie karty kredytowe, wszystko polikwidowaliśmy, żeby być człowiekiem wolnym i żyć właśnie tak jak żyjemy. Że jeżeli tylko będziemy mieli chęć nic nie robić, to nic nie robimy i nie martwimy się wtedy żadnym kredytem, żadnymi zobowiązaniami, żadne pisma z banku nie przychodzą, trzeba coś spłacać i wtedy to życie ma sens. A jak się ma te wszystkie kredyty i takie inne zobowiązania, to człowiek o tym myśli, gdzieś w tle głowy może być, że a co się stanie, jak zachoruje, jak złamę rękę, jak to tamto, stramto. No, staramy się generalnie żyć bez zobowiązań wobec instytucji, kogokolwiek. I tak jest dużo lepiej w głowie, dużo lepiej się śpi, nastrój jest dużo lepszy, huśtawki hormonalne nie są takie mocne, bo jest nie tak dużo powodów do zmartwień. O, tutaj jakaś kabinka. Ernestino Patulona. What will you say? Siema. Siema? Siema, co tam? Same old, same old. On all movies they are saying your fans that you are a good driver. Wait till you see me alone. W tym tygodniu teraz, jak nagrywam to, jest 19. Wait, Jest 19 października. downhill biking. Downhill biking. Ernestin uwielbiała jeździć na rowerze, już nie dużo jeździła, zanim jeszcze nie poznała. Ma profesjonalny rower Bike is in the... górski, na który dała bardzo dużo pieniędzy i jeździła dużo po górach. They know, they saw it. No ale z downhill biking ma to do siebie, że trzeba jakoś z tym rowerem na górę wejść, żeby potem zjechać na dół. Trail biking. But how you will get up to go downhill? You have to drive bikes slowly uphill. Aha, But it's more tiring. no zdecydowanie jest bardziej męczące. I get thin. Podjazd. I get my abs back. O. W tym tygodniu 20 któregoś, w czwartek i w piątek, nie pamiętam jak to wypada w kalendarzu, Ernestin ma wynajęte w 2 dni 2 jazdy z instruktorem ze szkoły tutaj lokalnej, żeby tylko instruktor sprawdził jej umiejętności jeżdżenia samochodem, ktoś kto po prostu pracuje z ludźmi, no i żeby miała okazję przejechać się chociaż 2 razy. Jeżeli po 2 razach powie, że jest gotowa, że świetnie jeździ, no to już tylko egzamin zostaje. No ale jeżeli miała okazję pojechać samochodem, którym będzie jeździła bezpośrednio na egzaminie, na prawo jazdy, no bo to będzie to pewnie, no myślę, że może być większy samochód. Jak widziałem, są jakieś kombiaki, Volvo, BM-ki. Nie mam pojęcia, czym będzie jeździła. Także dobrze, żeby wsiadła w ten samochód, który będzie jeździła na egzaminie i zobaczyła, jak się tym parkuje, gdzie się co sprawdza, jak się otwiera maskę, jak korzysta się ze skrzyni automatycznej, bo przecież w każdym samochodzie skrzynia automatyczna jest w 100% identyczna. Takie pierdoły. I może jeszcze przed wyjazdem na Filipiny
ogarnie sobie to prawo jazdy i będzie to naprawdę duże osiągnięcie i duży upgrade w naszym życiu, jak Ernestin uzyska więcej swobody. No nic, wracamy za chwilę, jak będziemy gdzieś wyżej. Byliśmy na samą górę. O, ludzie, ale bez broni, turyści. Continue. Wstyd. Zbieramy się do szczytu. Zapomniałem powiedzieć, ale wczoraj, 18, mieliśmy bardzo ładną zorzę polarną, pierwszą w tym roku. I don't think so, it's too late, too cold. Myśli, że ona o kurkach kantarel. Ale mieliśmy wczoraj pierwszą zorzę polarną w tym roku. W zeszłym roku moi rodzice, czy mama przyjechała z bratem tutaj do nas, do Winie. Oni mieli szczęście, jak nie wiem, przyjechali na tydzień. Też jakoś w październiku, w połowie października albo koniec października, nie pamiętam dokładnie. I była jakaś historycznie rekordowa aktywność, jeżeli chodzi o zorzę polarną. No Asbion swoje lata ma. A mówi, że tak długo jak żyje, to czegoś takiego nie widział, takiego spektaklu, jaki w zeszłym roku był tutaj w Winie. Zielono, czerwono zorza polarna świeciła. To, co było wczoraj, to było naprawdę delikatne w porównaniu do zorzy z zeszłego roku. Almost on the top, the Mount Everest. Jak rano wstaję, to jednego dnia słyszę, że coś mi chrupie. Coś mi chrupie w salonie pod kanapą. No wiadomo, co się spodziewam, mysz, wiadomo. Ustawiłem latarkę, ustawiłem telefon, kamerkę w miejscu, w którym słyszałem dźwięki. No i zarejestrowałem gagatka na kamerę. Także poznałem przeciwnika. Zajadał smakołyk Ulfa. No i od tamtej pory wracał sobie. Ale 3 dni temu no już się stał taki bardzo nonszalancki nasz nowy gość. I w kuchni stoi taka szafka. Tam leżały jakieś cukierki na gardło, jakieś Vicks, coś. No i tym zaczął mi szeleścić nad ranem, zanim wstałem do pracy. Możliwości były 3. Pułapka śmiercionośna na myszy. Wieczorem, druga opcja, wieczorem zamknąć się w sypialni z Ulfem, pójść do Asbjorna i wypożyczyć kota Liama na całą noc. I Liam by rozwiązał wtedy ten problem drogą naturalną. A trzecia opcja, znaleźć jakąś pułapkę, która nie jest śmiercionośna dla myszy. No bo Ernestin nienawidzi odbierać życia zwierzętom. No i wiecie, też tak jest, że no, że jest jakaś piramida, łańcuch pokarmowy. To, że ja tą mysz zabiję, tak trochę poza kolejnością, tak trochę bez sensu. No bo ona sobie żyje z jakiegoś tam powodu. Dzięki temu, że ona żyje, może jakiś właśnie łowca sobie ją złapie i tak dalej. No więc tu wam wkleję krótki filmik, nagranie. Udało mi się gościa dzisiaj w nocy z 18 na 19 października złapać w pułapkę. Pułapka też z Julii. Tam 60 koron. Nie wiem, na złotówki to jest 20 zł może. No ale jakie ładne widoczki. No ale złapał mi się gagatek w tą pułapkę. No taka zwykła pułapka. Klatka z hakiem, na którym wieszasz przysmak i sprężyna. No widzicie to na filmie, że jak mysz łapie za przysmak czy szczur, to przesuwa hak, zwalnia mechanizm na sprężynie, który zamyka drzwi do klatki. No i mi się gagatek złapał w tą klatkę jakoś po 4. Ernestin mnie obudziła, bo słyszała hałas, jak się te drzwi zamknęły za nim. Muszę wejść do kuchni. No i jest Tom w klatce. No i Ernestin oczywiście, tak jak było tu mówione, że mnie nie zabijał, bo i po co.
No więc wsadziłem klatkę w pudełko papierowe. Wsiadłem w samochód. Przejechałem ze 2 km w górę od nas, tak jak chcę, wchodzimy tam w górę, w górę, no pod górkę. Przejechałem przez 2 mosty, no i wypuściłem go z tej klatki. No i chyba sam był zaskoczony okolicznościami. Jak go wypuściłem na pole, to nie dał długą od razu, tylko jeszcze przystanął sobie, popatrzył na mnie chwilę. Powiedziałem mu, dobra, weź, idź sobie, nie wraca ze mną samochodem. Nie wiem, może docenił to, że go oszczędziłem. Klatka stoi dalej. Zobaczymy, czy to była tylko jedna myszka, która gdzieś tam sobie weszła. Na przykład przez otwarte okno. Jak jest za ciepło, to okno jest otwarte, a że dom jest z bali, no to mysz ma możliwość jakoś tam wylawirować po tych balach, bo to nie jest prosta fasada. I czy była sobie w środku i mieszkała z nami przez chwilę, przez kilka dni? Czy po prostu wchodziła z zewnątrz? Czy będzie więcej tych myszek? No ale mamy gościa już z głowy. Jak się panu podoba wycieczka? Penny? Sit. 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 Nie chcesz usiąść tutaj? Sit. Pszt. Sit. Ulf, sit. Sit. Nie, na wycieczce to jest zbyt pochłonięty innymi rzeczami, nie słucha się. W domu usiądzie, zrobi kółko, położy się. No. A na wycieczce to jest za bardzo podekscytowany. Ernestin mówi, wody nie wzięliśmy, spragniona już w połowie drogi. Ja społeczna na mapę mówię, że jesteśmy no w połowie drogi, zaraz będziemy na szczycie. No tu jest szczyt prawdopodobnie już. Obok taki strumień tam płynie w dolinie między tą skałą a tym miejscem, w którym wchodzimy. Wiadomo, górski strumień, nie ma tu żadnej kabiny na górze. Woda jak najbardziej zdatna do picia, nie zanieczyszczona. Poza tym to nie są Filipiny, że można się spodziewać, nie wiem, jakichś jajek, komarów, jakichś, nie wiem, jak się nazywa ta dengi, jakichś innych mikrobów. Zimno, wszyscy się opili wody ze strumyka, cała trójka. Także no, problemy żołądkowe to u wszystkich, ale nie spodziewam się problemów żołądkowych. We are not on the top yet. What are you doing? Are you watching my vlog right now? I'm just checking if they did not know you posted. Wrzuciłem wam dzisiaj vlog, jak Ernestin do Szwecji prowadziła samochód i Ernestin idzie po górce i sprawdza vloga, nie wiedziała, że go wrzuciłem. A mówi, nie wrzucaj tego intro, gdzie tam się przegląda w kamerce. Sit here. Are we here? The top is there, just there. Wczoraj była sobota, bo wczoraj był 18 października. Przejechaliśmy ostatni raz do Szwecji, kupić rzeczy w kartony, które chcemy wysłać, odebrać kartony ze Shein. Jeżeli nadamy kartony przed 25 października, to wypłyną jeszcze w październiku, a jeżeli nie, no to co miesiąc wypływają, czyli dopiero 25 listopada. Postaramy się sprężyć i spakować kartony. Mamy 2 kartony 60 na 60 cm. 60 na 60 na 60, które wysyłamy, takie same jak przyprowadziliśmy na Filipiny. Maszyna do cięcia płytek, air fryer, jakieś takie rzeczy, które po prostu uznaliśmy, że też nam się przydadzą. Czekolady norweskie, bo to zawsze jest hit na Filipinach. Mają dobre czekolady. No ale wczoraj przez to, że nauka jazdy, to zdecydowaliśmy się, że nie bierzemy promu ze Sandefjordu do Ostromsa, czyli drogi, którą kilka razy widzieliście w moich vlogach, ale idziemy całą drogę na kołach. On nas zwinie przez musieliśmy przejechać przez Shein, bo wyjechaliśmy odebrać kartony. To nie jest naturalna droga do Szwecji. No ale od nas do Shein, ze Shein przez Drammen, przez Oslofjord tunel, przez Drobak, przez most, przez Fredrikstad. W jedną stronę, proszę Państwa, wczoraj Ernestin bez zająknięcia, bez przystanków, bez problemu 369 km dojechała do Szwecji. Zrobiliśmy zakupy, a ja już wróciłem po prostu, żeby więcej nie męczyć. O, jak ładnie. Miejsce, które wejście na ten szlak jest po drodze do Ernestin do pracy.
Jak siedzi samochodem, się nie zwraca uwagi na takie detalecie. Ja od rana sobie poszukałem w internecie, mówię, słonecznie jest. Skorzystajmy jeszcze z tego, może w przyszłym tygodniu już będzie śnieg na szczytach. Chodźmy na wycieczkę. I jesteśmy na wycieczce. No i proszę Państwa, bez dwóch zdań jesteśmy na szczycie. Jest kopiec z kamieni. Taka norweska tradycja, kultura. Układają kamienie na szczycie. Takie pamiątkowe, jak się rzuca pieniążki do fontanny, jak się chce jakieś niby miejsce jeszcze raz odwiedzić, wrócić. No ładnie. Oj, góry są majestatyczne. Nawet takie niskie jak tutaj, bo w Norwegii góry niższe niż w Polsce. Ale i tak moje ulubione góry tej pory Tatry Wysokie. Droga na Morskie Oko. A tam za drzewami byłoby Åmot widać, tam chyba już te farmy co są, to właśnie Åmot, tam Ernest nie pracuje. Jak się Panu podoba, proszę Pana? Jak się Panu podoba? Podoba się Panu wycieczka? Podoba się? Lubisz łazić, on to lubi łazić. Co mu się przyklei do sierści, nie zwraca na to uwagi, przebija się przez haszcze, przez wszystko. On to lubi. Jego brat to inny jest, bo ma brata we Fredrikstad. Z tej samej hodowli, z tej samej mamy. Właśnie z bratem żyje, jak jesteśmy na Filipinach. To brat jest taki, że mu się małe ździebełko, kawałek kolca ze świerka czy z jakiejś choinki przyklei do nogi i on już staje, nie chce iść, bo czuje to. A ten to jest łobuziak, nasz Ulf. Nasz Ulf to jest łobuz. Jak mama. O. Good dog. We reached the summit. Nice one. Finally. We're here. What did you say? Was it difficult? Yes. And the dog. Hot dog. Hi dog. Hot dog. Hot dog. Aj, do kamery. Say cheese. No tak. No A tak. jak w przyszłym roku wcześniej przyjedziemy, to będziemy mieli więcej okazji pochodzić po górach, pozabierać was w różne miejsca niż w tym roku. Benny, go back here, baby. Come, come, come. Put him on the top. Move some No, stones. come here, come here, come here. Sit, 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 Oh. sit. Breathe, 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 breathe. Say hi. Good boy. Smile. Not yet. Sit. Hardy. But it's cute. Can you see? Yeah, very So nice. cute. Such a photogenic dog. Jak dotrwaliście do tego miejsca, You want? a jeszcze nie klikaliście subskrypcji, to subskrybujcie. Dajcie lajka, napiszcie komentarz. Nawet nie wiem, ale widziałem pod innymi filmami, że jest jakaś opcja podbicia filmu. Coś tam kliknąć podbić. Kto nie korzystał z tego, może spróbować kliknąć podbić. Jakoś to może pomoże, nieść te filmy dalej. A niedługo wracamy. Sezon filipiński. Dobra, wyłączamy na chwilę kamerę. Wytrzymy się tym widoczkiem, odpoczniemy sobie chwilę i zaraz do was wracamy. Z reguły, nie zawsze, ale z reguły w takich miejscach turystycznych Furufjell, napisane po ichniejszemu, 979 metrów nad poziomem morza. Po norwesku byłoby fjell, a tu jest fjul. O, jest książeczka. Napisują się zapewne ludzie, którzy tutaj byli. Kawałek profila. Długopis i glołki. Zobaczymy co tu jest. Take.
What should I write? Love letter. Ah, the one that are visiting. Yeah, the one that go to the summit, like on Today Mount Everest. is, what's the date today? 19? Isn't it? 19. 1910. Should be. Wolf. Uwaga, to napiszę, czy posłuży się nazwiskiem panieńskim, czy moim. I was Mary thinking about that. Panieńskie i moje. And No, wait. jesteśmy wpisani. Hold kamera for a moment. No, be nice. No, say hi. Say hi. Come here. He's shouting. Look at my handsome husband. Zobaczymy, czy są jacyś Polacy pisani. Sexy man. And this wild dog. They are writing like the dog also. Woof. I write woof. And the age. The size of shoe. Why are you testing those who were coming to I'm looking if there was any Polish to greet him. But We can advertise. They can come here. Photo fuel. Just look for Alexander. yeah, if you will came for visiting Asbion Cabins, you can drive here 20 minutes. Yeah, and we'll tour Jakbyście you. przyjechali do Asbiorna na Airbnb, to macie 20 minut samochodem tego miejsca. Quiet. Be nice to the old people. Papa. Maybe they want to ride. Dobrze, nie znalazłem żadnego rodaka. Wolfen. Siadamy Aj, z aj. powrotem. Nice. Be nice. Ikke. Siadamy z powrotem. I za chwilę kontynuujemy zejście Nine. z Furufiel. Ok. So you are the monkey, the Rafiki. Arimbaraka. It was different song. Was it facing him? It was facing the animals The outside. Lion King. Wait. Simba. His paws like. Simba. You look like Simba. Let's check on the edge today. Nie byłem tutaj nigdy na polowaniu, ale kilku myśliwych widziałem. Często, gęsto jest to tylko jedna osoba z psem. Jakiś pies rasy myśliwskiej. Widziałem też coś jakieś alahaskie, coś takiego pomieszane. Mają na plecach szelki z taką dość długą anteną, nie wiem, może ona między 30 cm, może z 50. No to GPS pewnie połączony z jakimś telefonem, sparowany albo z jakimś innym urządzeniem. Wypuszcza sobie taki myśliwego, taki myśliwy takiego psa w góry. No i jak pies coś znajdzie, to szczeka, myśli, za nim podąża i w ten sposób polują. What do you need? Our picture there, it was wrong. Musimy picture zrobić nowe zdjęcie, bo włosy sobie musi pani poprawić. You know, you take it. Dobra, muszę włączyć kamerę, bo nie mam tylu rąk. Okay. It's on. Słychać psy. Ja słyszę, nie jeszcze na kamerze słychać. Ale gdzieś tam po drugiej stronie, bardziej chyba za wzgórzem, słychać właśnie jakieś psy biegające i tropiące zwierzynę. We go down? Or more pictures? Can show a little further.
Berg crystal. It's called berg. Widzicie ile naturalnych kryształów w Norwegii? Kwarc? Nie wiem, nie znam się na kamieniach. Jak przez miliony lat skała pracowała różne związki chemiczne. Ernesti ma fioła na punkcie tego. Ile my tego wysłaliśmy, ile my tego mieliśmy w domu we Fredriksa tych kamieni z Norwegii. Ile mamy tych kamieni na Filipinach, w pudełkach wysłaliśmy. Ernesti lubi kolekcjonować kamienie. Yeah, it's crystal. Berg crystal. Bark. It's a healing crystal soul. It heals your Zbliżamy się. What did you say? Repeat. A. Śmieję się, że dobre na prącie, jak sobie prącia przyłożysz, to... O tak, że prącie jest wtedy silne. Thinking only about one thing. rated 18 Yeah, you are rated 18. parental guidance. Jak Władcy Pierścieni, drużyna Pierścienia schodzi teraz. Pracę już powoli mamy na takim etapie, że kończymy. Jest końcówka października. Do końca listopada teoretycznie możemy pracować. Chłopaki mają już bilet na 3 grudnia chyba sobie skręczę. Jeszcze mamy jakichś prywatnych klientów. Niewielu, ale jeszcze mamy teraz do zrobienia. It's more here. Do zrobienia teraz. A potem Asbjorn już mam nadzieję, że już teraz będziemy mogli porobić trochę dla firmy rzeczy, bo trzeba do naszej żwirowni, tam skąd bierzemy ziemię na dachy, tam gdzie jest cała baza, trzeba tam postawić jeden nowy garaż metalowy i zbudować dach nad oboma, bo to się zostawi tego, który jest. W przyszłym roku put my Tinder? A, tak bym przyłożył prącie. Sit with your pipi. You're so bad. No, powiedziałem, żeby sama sobie na tym usiadła. A w przyszłym roku Asbjorn planuje na naszej żwirowni wybudować całkowicie nowy warsztat, żeśmy mieli wszystko na miejscu, żeby nie trzeba było, jak coś się w koparce popsuje, ciągnąć je stamtąd. To jest tylko 20 minut drogi samochodem z Rowland do nas do garażu. No ale Asbjorn planuje budować całkowicie nowy garaż. Trochę lepiej zaplanowany, trochę lepiej zorganizowany niż to, co jest tam. A to, co tutaj, zostawić swoim synom, bo nie mam jakiś pomysł na biznes. Like a gameldam. You look like a gameldama? No, you. Me? I look like a 16-year-old. No i most trzeba zbiorę na domu, po którym wjeżdżamy codziennie do domu, trzeba wzmocnić betonem, bo Asbjorn ten most samemu wybudował ileś tam lat temu, a teraz są dwie duże budowy, dwóch nowych sąsiadów się wprowadziło, regularnie przejeżdża tam ciężarówka wyładowana materiałem. Jakiś czas temu, nie wiem, z tydzień temu, 2 tygodnie temu przejeżdżała tam wielka koparka, tak jak mamy na żwirowni. Trochę podmyło fundamenty tego mostu, widać, że poprzesuwały się, pęknął beton, psuwały się kamienie i Asbjorn się boi, że w końcu ktoś wpadnie do tej wody. Nie jest głęboka przecież, no bo tam jest wody do kolan. No ale tak to będzie trzeba iść naokoło do domu, kawałek dalej. Więc Asbjorn chciałby, żeśmy w tym roku jeszcze zrobili ten most, nadlali go betonem, wleźli do wody, obszalowali. Także takie prace typowo dla Asbjorna jeszcze trzeba znaleźć czas, żeby to zrobić i niebawem będziemy to robić. Ale to niebawem, moi drodzy widzowie. O, hala, wdepła pani w wodę. Idziemy na dół, kończymy ten vlog. Dziękuję wam za oglądanie, za wspieranie i pozdrawiam was serdecznie. Aleksander Wojtysiak, Między Światami, życie w
Norwegii, jeszcze w Norwegii. Oj, łapmy te promienie słońca, póki jeszcze są, bo już się naprawdę daje mocno w czapkę. Mam takie przemyślenia, jak jest samochodem, jak jest taka jesienna pogoda, szarówka, deszcz, zimno. Moja produktywność spada. Nie chce mi się, no naprawdę, no wracam z pracy, często wykąpę się, zjem, już mam ochotę się położyć do łóżka, odpoczywać, do spania. Miałem taką myśl w głowie, jakby tak wszyscy ludzie się przenieśli, nie mówię, że na Filipiny, ale właśnie w takie miejsca tropikalne, gdzie przez cały rok jest słońce, gdzie nie ma zimy. Jak produktywni mogliśmy być jako ludzkość, bo to nie tylko ja tak mam, wiem, że jest więcej takich ludzi, co w jesień po prostu nie potrafią prawie że funkcjonować, nie chce się nic. A tam cały rok słońce, cały rok witamina D, cały rok można na pełnych obrotach z motywacją, z odpowiednim nastawieniem funkcjonować. A tutaj jest to różnie, zależy to od pogody. Dzisiaj jest ładny dzień, dlatego zabrałem żonę i psa, mówię, idziemy. Kończymy. Na razie, pozdrawiam Was.